Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Wam pokazać kilka rzeczy z Ikei, które bardzo przydają się w kamperze. A szczególnie w takim samodzielnie zbudowanym busie. Są mega tanie, dużo tańsze niż typowo tak zwane kamperowe rozwiązania, które z natury nazwy, jako że służą do kampera, to są drogie. I od razu też dodam, że nie jest to żadna reklama, nikt mi za to nie zapłacił. Chciałem pokazać kilka praktycznych rzeczy, które są tanie, a spełniają swoją rolę. I tak, zaczniemy od rzeczy, której mam najwięcej, czyli od zestawu takich pojemników. To są pojemniczki kuchenne, mocowane na takiej szynie. Ta szyna kosztuje 6 zł. Ona jest metalowa. Do tej szyny dokupuje się takie oto tutaj pojemniczki. Tutaj jest ich kod, jakby ktoś chciał szukać na stronie. Pojemniczek jeden kosztuje 2 zł. Na takiej szynie zmieści się ich bodajże 6. Ja mam takie pojemniczki w 3 miejscach, zaraz Wam pokażę resztę. Do tego jeszcze można dokupić takie haczyki. Komplet tych haków kosztuje, nie chcę teraz skłamać, albo 2 albo 4 zł za chyba 3 sztuki. Mówię, nie chcę skłamać, ale mniej więcej jest tego typu cena. Pojemniki są naprawdę pojemne. Używam ich do naprawdę różnych rzeczy, od przypraw do takich tutaj narzędzia. Siedzą bardzo mocno. W czasie jazdy nie ma szans, żeby coś się z nich wysypało, żeby one się wyczepiły. Mam ich, tak jak mówiłem, mam tutaj taki jeden zestaw 3 pojemniczków w kuchni. Drugi zestaw mam tutaj nad stołem na różne śmieci, od długopisów po jakieś ładowarki i inne tego typu historie. I trzeci zestawik mam w sypialni. Tutaj są 3 pojemniczki, 4 haczyki, żeby odłożyć telefon, jakieś tam inne rzeczy, stopery, tym podobne historie. Na haczykach można powiesić sobie kluczyki, można, tak jak mam tutaj, przewody do ładowania telefonów. Tam z tyłu zamontowałem jeszcze jeden taki pojemnik, żeby podczas, no wieczorem, jak się idzie spać, odłożyć sobie tam telefon. Ten pojemnik akurat nie jest zamontowany na tej szynie, tylko po prostu przykręcony na wkręty. Wyciąłem dremelkiem ten uchwyt i po prostu w ten sposób przymocowałem ten pojemniczek. Bardzo praktyczny, mega tanie, no i super spełniają swoją rolę. Taki komplet, tak jak tutaj, no to jest 6 zł, 4 załóżmy za te haczyki, to jest dycha, i 6 zł za 3 pojemniczki, 16 zł i mega praktyczna półeczka. To była pierwsza rzecz. Druga to taka półeczka na przyprawy. Ona tak się nazywa w Ikei. Kosztuje albo 12 albo 15 zł. Też nie chcę skłamać, ale na pewno nie więcej niż 15 zł. Jest drewniana. To jest akurat z surowego drewna. Ona jeszcze będzie pomalowana na biało, tak jak cała reszta. I jak widać, także jest mega praktyczna. Mieści jakieś puszki na cukier, na herbatę. Tu takiego gościa, Turka z Niemiec, który jest solniczką. Fajna sprawa. Mówię, herbata i tym podobne historie. Do tego jeszcze pasują też te haczyki, można, o których pokazywałem przedtem. Można sobie coś tutaj na tym zawiesić. Także bardzo fajne, także nic z tego nie wylatuje. Jak widać, mam tutaj te puszki z rzeczami przydatnymi w kuchni i z tego nic nigdy nie wyleciało w czasie jazdy. Także kolejna bardzo fajna sprawa, bo tego typu półeczkę szukałem kiedyś na jakichś stronach z rzeczami typowo kamperowymi. To nic poniżej 50 zł nie znalazłem. A tutaj bardzo fajna półeczka za złotych 15. Kolejną rzeczą z Ikei są takie oto pojemniki.
To są pojemniki bodajże na zabawki dziecięce. Teraz spróbuję to wyciągnąć jedną ręką. Tak, to jest taki pojemniczek. Nazywa się, symbol ma taki jak tu widzicie, nie pamiętam nazwy, ale to jest z takiego systemu dziecięcych, na zabawki, coś takiego, nie wiem, nie znam się na dzieciach. W każdym razie do tego się to używam. Mam 4 takie pojemniki, one idealnie pasują tutaj we wnękę nad kabiną kierowcy. 2 te jaśniejsze znalazłem na śmietniku. 2 dokupiłem. Kosztowały chyba z 10 zł za sztukę. Bardzo się przydają, są bardzo pojemne i tak jak powiedziałem, idealnie pasują. Tutaj słabo widać w tej chwili, ale idealnie pasują we wnękę. Tutaj taki próg i one się idealnie tutaj zabezpieczają. Na pewności jeszcze dodałem taką gumę ekspandera, aby to już całkowicie zabezpieczyć. Ale też przetestowane już na ładnych parę tysiącach kilometrów po najróżniejszych drogach. Nigdy z tego nic nie wyleciało. Kolejną rzeczą z Ikei, którą mam w kamperze, jest ten oto tutaj stolik. Stolik, którego używamy do pracy, do spożywania posiłków, do wszystkiego, do czego używa się stołu. Stolik montowany do ściany ma tą ogromną zaletę, że jest składany, bo to jest taki stolik, różnie to nazywają, balkonowy, stolik przyścienny, kuchenny, nie wiem jak to tam nazwać, nieistotne. Ma tą ogromną zaletę, że jest składany. Wystarczy przesunąć tą oto tutaj metalową stopę. Teraz by ciężko to wszystko jedną ręką zrobić. I stolik się składa do takiej oto malutkiej postaci. I uzyskuje się ogromną przestrzeń do tego, żeby coś jeszcze przewieźć w kamperze. Można tu wstawić rowery, można tu wstawić cokolwiek większego, co trzeba przewieźć, wykorzystać kampera jako auto zwykłe dostawcze. Jest to mega zaleta. Po to, żeby troszeczkę wzmocnić konstrukcję, bo tam akurat do ściany nie za bardzo miałem do czego go przyczepić i żeby nie wyrwać ze ścianą, dorobiłem tutaj takie 2 z takich cełowniczków, 2 uchwyty i dokupiłem bodajże w Leroy Merlin zwykłą nogę meblową. Ona ma chyba z 80 cm. Ja chyba troszeczkę skracałem. Wsuwam ją w ten cełowniczek i uzyskuje się naprawdę mega stabilny stół. Za 100 parę złotych, a nie znowu za jakieś kosmiczne pieniądze. Jest to, tak jak powiedziałem, zwykła płyta meblowa. Nie wiem, czy już mówiłem, ale to jest zwykła płyta meblowa. Niestety, to już w jednym miejscu ją uszkodziłem, ale to przez swoją głupotę i nieostrożność. Niemniej stół jest naprawdę mega wygodny i kosztuje niewielkie pieniądze. Także z Ikei w normalnej sprzedaży, mówię, za jakieś tam 115 zł. I ostatnią rzeczą, którą chciałem wam pokazać, że niewielką i może nie meblem, ale mega praktyczną i bardzo fajnie działającą, są przewody USB. Przewody mikro USB i są także przewody USB typu C. Kosztuje taki przewodzik 10 zł, niecałe nawet, 99,99. One mają jakieś chyba 1,8 metra. Bardzo miękkie, takie słabo tu ostrość, ale pokrycie jest z takiego coś jak materiał, nie wiem co to tak naprawdę jest, ale wygląda jak tkanina. Są giętkie, nie łamią się, przenoszą bardzo fajnie prąd z ładowarki, działają z szybkim ładowaniem, niedrogie, fajne przewody i także do kupienia w Ikei za
dokładnie za niecałe 10 zł. Tego typu przewody w innych sklepach kosztują jakieś 2 dyszki, a nawet więcej. Bardzo się przydają, mam ich kilka, mam głównie USB, mini USB czy micro USB, nie pamiętam jak to złączę, micro USB chyba się nazywa, bo takie mam większość telefonów, ale masz też USB-C i też działa bardzo fajnie i też działa szybkie ładowanie, mam 9V i bez problemu to przenosi. Także to tyle chyba na dzisiaj. Chciałem pokazać, tak jak wspomniałem, to nie jest żadna reklama, nikt mi za to nie zapłacił. Chciałem pokazać kilka ciekawych rozwiązań ze zwykłego sklepu meblowego, które są dużo tańsze niż rozwiązania typowo kamperowe. Za gruby hajs można je bez problemu zastosować, a są nawet często dużo praktyczniejsze, tak jak te pojemniczki. To jest naprawdę mega sprawa i mega odkrycie, które kiedyś przez przypadek zrobiłem. Za 2 zł pojemnik, 6 zł uchwyt. Nie znajdziesz nic lepszego. To tyle. Dzięki. Nara.